Witam w części czwartej filmu o budowie Bregetta. W tej części przyklejam stery oraz części nadcylindrowe silnika, czyli ja to nazwałem kapami. Też omawiam mniej więcej jak ja to robię. Troszeczkę jest to takim moim instruktarzem, jeżeli ktoś chciałby to robić. Także zapraszam. Złożyłem 3 segmenty kadłuba, segmenty części silnikowej. Teraz wykonuję tak zwane kapy nadsilnikowe. Ja to tak nazywam, kapy. Dość ciężko się to robi, ale jakimiś metodami tutaj staram się to zrobić w miarę dokładnie. To jest tak zwana moja surówka. Niestety to ten karton widać, on jednak pęka pomimo kształtowania kulką na miękkim podkładzie, pęka. Będzie to jednak szlifowane, przyszpachlowane, delikatnie szlifowane, no i przymalowane, przyretuszowane. Jak to robię? Te paski, łączniki oryginalne wyrzucam. Niestety tu jest karton zbyt twardy, gruby, z tego się nie da kształtować. To samo te ząbki wycinam i wyrzucam. Podklejki robię nowe, kartonu technicznego. Formuję te elementy na 2 takich podkładkach. Jedna podkładka to jest bardziej cienka, ale też miękka podkładka od myszki komputerowej.
Druga podkładka to jest pianka taka, grubsza i bardziej miękka, głębiej można to ucisnąć. Element, który będę kształtował, delikatnie zwilżam, staje się bardziej elastyczny, miękki i teraz za pomocą, ja używam takich pręcików, kształtuję, roluję najpierw, żeby go zwinąć w rolkę. Staje mi już taki kształt cylindryczny, ale teraz, żeby jeszcze to bardziej obłe było, jeszcze delikatnie zwilżymy na bardziej tej twardej, żeby tak już jak kulkuje, to na tej bardziej twardej tak nie wciska, bardziej się mocno, tylko delikatniej ona musi się uformować, czyli zagniatam jakby na ten element, żeby tu była ta też zewnętrzna wypukłość. Tu trzeba nabrać pewnej wprawy do tego, aby dobrze to robić. Czy to będzie karton taki bardziej świeży, normalny, jak taki zleżały 40-letni. Wszystko też zależy od kartonu, na jakim to będziemy robić. Powtarzam tu. Teraz, jak mówiłem wcześniej, że wyrzucam te oryginalne paseczki, łączniki, tak zwane łączniki, ja dorabiam nowy, używam z bloku technicznego z kartki i to też ukształtuję. I tu w ten sposób ona mi się formuje. Ta tekturka jest cieńsza. Nawet spróbuję zbliżyć. Wtedy powstaje już nawet taka część obła. Tu tam widać. Tak można. I teraz klej Wikol. Powiem tak, wikolowaty, bo ja używam bardziej winylowy. Jest ten klej, jak Pateks jest bardzo winylowy, fajny klej. I przyklejam paseczek, zagniatając, wtedy on bardziej przylega i łapie. Zauważyłem, że ten stary karton bardziej jest podatny na klejenie. Bardzo szybko łapie właśnie. Wtedy to wystaje. Paseczek nacinam, bo on musi iść w kierunku dołu, czyli go tu nacinam. Mniejszą kulką na podkładce teraz formuję go, dogniatając, i teraz on mi się tu ładnie załamie, ugnie do dołu, przyklejając później bardziej ten drugi element w dół. I teraz to mi poszło wszystko w dół, załamało się. Teraz już mam w ten sposób przygotowany ten fragment. Wewnętrzną część wysmaruję wikolem. Po około godziny, do godziny, około pół godziny, wikol, jedną warstwę, cienką warstwę robię. Wysychając, on mi tu stworzy ładną taką powierzchnię, jakby elastyczną. Będzie ona dość wilgotna jeszcze, a elastyczna. Daje to możliwość lepszego właśnie tego uformowania. W trakcie później, jak już sobie to uformuję,
pokryję jeszcze jedną warstwę i zostawię do takiego pełnego wyschnięcia, gdzie klej utwardzi się, tworzy taką dość mocną, twardą konstrukcję. Odkładam to sobie na około godzinkę. I podobnie postępuję z tym elementem. On tu jest inaczej, go trzeba uformować. Jest troszeczkę inna konstrukcja. Podobnie postępuję. Mam wcześniej wycinankę kaponem pokrytą, to z tej strony ona mi nie wilgnie, tylko z tej wewnętrznej. Tu po prostu lakier jakby trzyma, nie przepuszcza wilgoci na zewnątrz. I podobnie formuję to kulką na bardziej miękkim, na miękkiej podkładce. No i pozostaje teraz skleić te elementy. Dobrze, i teraz jeszcze to przesmaruję klejem do wyschnięcia, utwardzenia tej całej części. Jest to paragon. Papier na tym z tego paragonu jest dość cienki, fajnie się kształtuje, formuje. Ja ten paragonik pomalowałem na odpowiedni kolor, dostosowany do koloru do całego modelu i z tego będę ciął cieniutkie paseczki, które będą posłużą mi jako łącznik na tej kapie, ponieważ na zdjęciu jest to uwzględnione, wycinanka tego nie ma. Ja postanowiłem takie coś dorobić. Bardzo dobrze nadaje się taki papierek z paragonu. Ja to wykorzystuję bardzo często. I właśnie w tym miejscu nakleiłem te paseczki. Zrobiłem jeszcze imitację nita, czyli delikatne kropeczki kleju. Oczywiście tak jak wspominałem wcześniej, te elementy szczególnie jeden mi dość mocno popękał. Musiałem go delikatnie przyszlifować, przyszpachlować, no i nie obyło się bez retuszu, dobierania farby, ale już cała maska, jakby cały nos modelu jest gotowy. Tak to się przedstawia. Tu oczywiście dość mocno odbija mi się światło od lampy, no i to, ale efekt jest zupełnie inny, patrząc na to, że farba jest oczywiście matowa. Troszeczkę inny jest odcień jakby tego, ponieważ tej części maski i w ogóle całego modelu, ponieważ był cały model kaponowany, więc troszeczkę ta struktura w tej chwili jest taka troszeczkę świecąca, ale oczywiście model będzie pokryty lakierem matowym i to zmieni na pewno efekt całości.
Mniej więcej tak to się będzie przedstawiało. Oczywiście ona nie będzie tu założona. W dalszych częściach teraz już skupię się na budowie łoża silnika i samego silnika. Także zapraszam na dalsze śledzenie kanału.